Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Medieval Dynasty. Tym razem opowiem Ci o top 5 najlepszych sposobów na kasę. Przejdziemy z każdym po kolei, więc zacznijmy nie tracąc swojego czasu. Miejsce piąte. Miejsce piąte należy do bardzo prostego sposobu, czyli zabicie bizona czy tam żubra, jak tam zwał, tak zwał. Otrzymasz z niego 80 mięsa, czyli wartość 320, plus dodatkowo dostaniesz z niego 30 skóry, czyli 240, czyli 560 bez przerabiania już żadnego. Jeśli chodzi o przerobienie, to z mięsa możesz zyskać razy 2, czyli 640, a ze skóry możesz przerobić na przykład chociażby na worki i zamiast 8 za skórę to już masz 12 za worek, więc to jest bardzo dużo kasy na sam początek. Miejsce czwarte. Jeśli chodzi o miejsce czwarte, są to narzędzia, na przykład wytwarzanie miedzianych młotków najbardziej się opłaca z samych miedzi, bo pobiera nam 2 miedzi plus 1 patyka, mamy 130 zarobku. Potem z brązowych mamy też fajny przeskok, bo 310 ceny zarobkowej, a też potrzebujemy tylko patyk i jedną sztabkę brązu, więc to jest dosyć dobry pomysł. No na żelazie to nie będziemy tam opowiadać, no bo to już trzeba dużo progresować, żeby otrzymać te żelazo i mieć bardzo go dużo. Miejsce trzecie. Jeśli chodzi o miejsce trzecie, tak naprawdę to jest wytwarzanie z łodygi lnu lnianej nici, potem wytwarzanie z tego lnianej tkaniny. Dlaczego? Bo możesz z tego zrobić lnianą koszulę, która daje na przykład 190 profitu, a jest bardzo łatwa do wytwarzania. Jeśli chodzi o dużą ilość lnu, robisz to tak naprawdę pole siemienia lnianego i zbierasz tego lnu bardzo dużo, więc możesz i wytworzyć potem za jedno zebranie pola ze 100 koszul, więc to jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że na chyba trochę więcej niż 100 koszul, zależne wszystko od pola, więc profit jest bardzo ogromny. Jeszcze dużym dodatkiem jest wbicie dużej ilości punktów produkcji, więc to też jest duża zaleta. Miejsce drugie. Jeśli chodzi o miejsce drugie, no to tak naprawdę wejdźmy sobie najpierw zwierzęta, żeby Ci bardziej pokazać. Jeśli chodzi o owczarnię, budujemy sobie owczarnię, kupujemy sobie owieczki i wtedy mamy bardzo dużo wełny wytwarzania. Jeśli chodzi o wełnę, z wełny możesz zrobić tak samo jak było z lnem, lnianą nić czy tam tkaninę, tak samo możesz zrobić wełnianą nić i tak samo tkaninę. Potem przerabiasz sobie tą tkaninę na kaptur i z kaptura masz tak naprawdę bardzo dużo pieniędzy, bo aż 410. Dodatkowo dlaczego to też zajmuje drugie miejsce? Z tego względu, że możesz to zautomatyzować, bo wystarczy Ci jedna osoba w szwalni, jedna osoba w owczarni i masz bardzo duży profit. Jak dobrze liczyłem, to potem na niższych poziomach wychodzi około 1500 gdzieś dziennie, a potem chyba na wyższych poziomach wychodzi około 3000 dziennie zautomatyzowanego, 1 do 1, więc jeśli zrobisz 2-3 owczarnie, to masz profit tak naprawdę 3-4 tysięcy dziennie, plus w późniejszym etapie gry aż do 10 tysięcy dziennie samo. Więc nic przy tym nie robisz, pada Ci level bardzo dużo do produkcji, bo z wełny idzie bardzo dużo punktów do produkcji. Miejsce pierwsze. I oto najważniejsze, czyli miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze to jest tak naprawdę mąka. Wiadomo, nikt się tego nie spodziewał. Dlaczego mąka? Po pierwsze, jak robisz pole, zbierzesz tej mąki bardzo dużo, znaczy zbierzesz bardzo dużo pszenicy, którą przerobisz na mąkę. Ilościowo jest jej bardzo dużo, wagowo ona jest bardzo lekka. Dodatkowo, jeśli masz już bite 1500 produkcji, możesz zrobić tak naprawdę z tego podpłomek, więc zobacz sobie wartość. Tu masz 4, tu masz 8 i sobie potem to przerób na tej ilości. Nie dość, że jeszcze przerobienie tych samej mąki i wiadro z wodą na podpłomyki czy na takie chlebki daje Ci tak dużo punktów produkcji, że aż po prostu oszalejesz i wbijesz szybko erę żelaza. Więc zarobek jest ogromny i dodatkowym ogromnym plusem jest bardzo duża ilość produkcji i wytwarzanie jest bardzo proste, bo potrzebujesz tak naprawdę tylko mąkę i wiadro z wodą, więc w sumie nic takiego, tak? Tym bardziej, że zasianie tego pola jest dosyć tanie i wydajne. Zatem przyszedł czas na koniec podsumowania tego wszystkiego. Pamiętaj, że to są sposoby, które ja sam wymyśliłem, które sam przetestowałem, więc to jest dosyć ważna kwestia, bo może są jakieś sposoby lepsze na przykład, o których też nie wiem. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw lajka. Jeśli masz jakieś też fajne, sprawdzone sposoby, zostaw w komentarzu, na pewno komuś się przydadzą. Jeśli chciałbyś ujrzeć jakiś filmik na przykład z gry, nie wiem, Medieval, Totarwara, albo z gier, które nagrywam, daj też znać, to najwyżej postaram się rozważyć tę opcję i ewentualnie zrobić ten filmik. Zostaw też subika, jeśli Ci się mega podobało i zapraszam do kolejnych moich filmików. Dzięki, cześć!